Ja mam konkretną sytuację, z której jestem zadowolony, bo ona mi się długo gdzieś budowała. No i to jest rezygnacja z jednego miejsca współpracy, które uważam, że było ostatecznie toksyczne, ale podszyte bardzo dużymi jakimiś obietnicami, chwały, odwołującymi się do mojego ego, tak wprost. Okej. Czy jakimś stanowiskiem, które niby jest prestiżowe, ale właściwie nic się za nim nie kryje, ja tego nie czuję i tak dalej. I jakby ja doświadczyłem sobie takiego momentu, takiej pełnej ufności i takiego poczucia, że to jest okej, kiedy decyduję się zrezygnować. No a później w fali potężnych wątpliwości, kiedy ktoś mi zaczął, no powiedzmy ta strona, której zależało, żebym nie rezygnował, no zaczęła mnie obwiniać o to, że robię w ogóle wielki błąd i tak dalej. I jakby mówiąc wczoraj o granicach, ja mam wrażenie, że właśnie tego mi jeszcze brakuje. Czyli tego momentu postawienia tej granicy, że już mam wystarczająco swojego komputera, żeby mi jeszcze Okej, wysyłać dobra. malware z zewnątrz, prawda? Czy takie... Powiedzcie mi jedną rzecz. W jaki sposób mielibyśmy postawić granicę tu do wszystkich pytań w tej chwili? W jaki sposób mielibyśmy postawić granicę naprawdę, gdybyśmy nie wiedzieli, że możemy? To zapytajcie siebie, czy dajecie sobie prawo do tego i czy wiecie, że możecie postawić granicę? Czy się boicie po prostu? W jaki sposób możemy postawić granicę, jeśli tak wewnętrznie, wewnątrz siebie nie wiesz, że możesz? Ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że bardzo długo nie wiedziałam, czy mogę postawić granicę. Bardzo, bardzo długo. To jest w zasadzie proces, którego całe życie się uczę. Pojawiło mi się to po przebudzeniu, mogę powiedzieć, że większa wolność do tego, że w ogóle mogę postawić jakieś granice, ale jeszcze wiele, wiele lat mi zajmowało to danie sobie tego prawa. Więc ja bym zamiast dywagować na te tematy w różny sposób, ja bym się skonfrontowała z tym, czy my sobie dajemy to prawo. Albo jeśli sobie go nie dajemy, to dlaczego? No tam jest nabudowanych pewnie mnóstwo różnych rzeczy związanych z lękiem, z niepewnością. Natomiast najlepszym lekarstwem na lęk, niepewność, w zasadzie na wszystko, i powiem to z pełną odpowiedzialnością, jest kontakt ze stanem naturalnym. Że ja mam to prawo i jakby podejmowanie decyzji było w pełnej takiej swobodzie i zgodności i z radością tego, że ją podejmuję. Ja sobie zacząłem potem to prawo jakby Zabierać. znowuż zabierać. I poczułem je tutaj, jak sobie pozwoliłem na to, żeby przyjechać. No wyjazd, na który się zapisałem już, jak się tylko w sumie pojawiły ogłoszenia. Więc długo wiedziałem, że przyjadę. No to, że się tam te rzeczy wydarzyły po drodze, wcześniej nawet niż zakładałem, to się wydarzyły, ale ja mam wrażenie, że wtedy mój umysł już wpadł w taką pułapkę, że chciał nawet, żebym tu nie przyjechał, No oczywiście. żebym mu nie przeszkadzał myśleć. No oczywiście, tak. To przestanę iść tą ścieżką teraz rozważania. Jakby nie wyszedłem poza poczucie dobroci, znaczy korzyści dla mnie z tej decyzji, powiedzmy tak. Natomiast no, mózg się rozszalał wręcz potem już. No I tak. postanowił mnie przeziębić, postanowił mi odebrać, nie wiem, energię, chęci. Dobrze, że mi samochodu nie popsuł, bo bym chyba nie przyjechał, ale jak już przyjechałem i udało mi się z siebie jakoś ściągnąć, najpierw przywieźć, potem mi się udało wylądować, potem no, jakoś tu być. No i zaczęły te myśli sobie właśnie tak się tam rozchodzić. No to stały się mało ważne, ale czuję, że na przykład powrót, znaczy już do tej sytuacji to jakby nie ma powrotu, no ale że właśnie, że jest to jeszcze takie kruche, że jest to taka Dobrze, gałązka, to zajmijmy się teraz tym wszyscy, bo ja czuję, że to jest ważne. Zajmijmy się tym wszyscy, bo to jest tak naprawdę, to jest w ogóle klucz do wolności. To jest w ogóle sam klucz do wolności. Nawet dzisiaj, jak robiliśmy sobie jogę z rana i robiliśmy sobie tą medytację z jogą, czy udało wam się odpoczywać w ogóle? Czy
Ktoś miał takie poczucie, że się nie udawało odpoczywać? Że się nie udawało. No to szczerze mówcie, prawda, że też się nie. Sprawdzajcie, czy dajecie sobie prawo do odpoczynku. Tam może być bardzo dużo strażników, bardzo dużo ochrony tego, żeby nawet nie odpoczywać. I to jest dokładnie o tym. Kto? To my dajemy temu światu znaczenie w naszym umyśle. Więc jeśli dasz mu takie znaczenie, że będziesz odpoczywał i że postawisz granicę, to po prostu tą granicę postawisz. Ale nie stawiasz jej, bo nie wiesz, że możesz. Na przykład. Na przykład. Więc tak, no jakby to możliwe, że nam się to na chwilę udaje. Ja wierzę, że nam się to udaje. Natomiast umysł ma tendencję taką, że wraca, prawda? Więc tak jak pojechałeś na początku, dostałeś informację o tym spotkaniu, warsztacie, naturalna pewność, zapisuję się, jadę, spoko, wszystko ekstra. A potem chwila słabości. A po co ty tam będziesz jechał? Leszku i myśl. Jak? Przemyśl to wszystko. Na co? A, na przykład. Na przykład. Na przykład, więc dobrze jest nie odbierać tego świata tylko w tęczowy i różowy, kolorowy sposób. Bo dopóki odbieramy świat w taki tęczowy, różowy, kolorowy sposób, to my się spodziewamy, że umysł nigdy już nas więcej nie zaatakuje. Że ja będę święta już zawsze. Zawsze będę święta. A już jak mi się przydarzyło jakieś satori, jakieś oświecenie, duże, małe, to już wiadomo, że jutro mnie nic nie spotka. Już będzie tylko dobrze. Przecież świat nie będzie taki okrutny, żeby zesłać na mnie jakąś plagę. Przecież to niemożliwe. No ale jak zapytacie swoje życie, zajrzycie wstecz, nawet tydzień, no to okaże się, że tam było wszystko. Czy nie? Więc możemy się spodziewać, że będzie wszystko. Czy nie? Czy możemy się pogodzić z tym, że do przodu nasze życie, że będzie miało wszystko? Więc teraz sięgamy tego też konfrontacji z oświeceniem. Bo samo nawet słowo oświecenie niestety kulturowo ma zakodowaną taką konotację, że uwaga, oświeceni od tamtej pory z górki. Od tamtej pory kolorowo, różowo, wspaniale i tylko dobrze. Jesteśmy niestety w ten sposób uwarunkowani i to uwarunkowanie, można powiedzieć mistyczne w jakimś stopniu, też nam doskwiera. Natomiast w niedualności się po prostu bęc ląduje na ziemi. Nie ma takiej obietnicy, że będzie kolorowo. Może być jeszcze gorzej. Dużo gorzej może być. O nie, serio. Może być hardkorowo. Wy nie wiecie, na co się piszecie. Więc dobrze jest najpierw ten umysł rozczarować i skonfrontować tak naprawdę. Bo ja nie wiem, jakie będzie jutro. Ja nie wiem, co się wydarzy za chwilę. Nie wiem. Ale się nie ogłupiam i nie omamiam i nie wpadam w iluzję myślenia, że ma być dobrze, bo na przykład jestem oświecona. Ja nawet nie wiem, jak ja się zachowam za chwilę i nie wiem, co powiem za chwilę, co więcej. Uwaga, ja nawet nie biorę odpowiedzialności za to, co mówię. Więc to jest ta jedna rzecz. Więc samo dopuszczenie do siebie wszystkiego, ale nie tylko dopuszczenie do siebie, jednocześnie zobaczenie, że wszystko jest świadomością. Wszystko jest świadomością, wszystko jest w świadomości. Świadomość, tutaj w tej całej drodze nie chodzi o to, że tu było ciężko, teraz coraz wyżej wchodzimy. Same uniesione, wspaniałe stany i teraz tutaj jest tylko dobrze. Tu było źle, a tu będzie tylko dobrze. W ogóle nie o to chodzi, to jest po prostu kolejna iluzja.
W ogóle nie zmieniamy klocków. W ogóle nie zmieniamy, nie zmieniamy tego życia tu. W ogóle nie zajmujemy się przestawianiem puzli tutaj. Robimy tylko jeden zabieg, malutki. Zamiast tylko i wyłącznie skupiać się na przestawianiu klocków, przekierowuję tą trajektorię widzenia, spojrzenia do wewnątrz, a kiedy to robię, to widzę, że absolutnie wszystko jest świadomością. Wszystkie doznania były świadomością, wszystkie moje doświadczenia były oświecone. Kiedy cierpiałam, kiedy odczuwałam błogość, kiedy działy się zwyczajne rzeczy, świadkowałam temu. Świadkowałam swoim fantazjom, wszystkim stanom. One wszystkie mijały. Ja jestem. One wszystkie mijają. Ja jestem. Skoro mijają, ale na chwilę są, to też są częścią mnie. Na chwilę. Nie ma z czym walczyć. Nie ma wroga. Nie, moje doświadczenie, moje życie nie jest wrogiem. Mój stan emocjonalny, moje, uwaga, w cudzysłowie, błędy nie są moim wrogiem. Są identycznym fragmentem świadomości jak wszystko. Więc jest ten nierozróżniający umysł, niedzielący na dobro i na zło. Prawidłowe, nieprawidłowe, tylko jest widzenie rzeczy takimi, jakie są. Wszystkie są częścią świadomości. Więc jeśli za chwilę wydarzy się coś, a mam taką świadomość, o której powiedziałam wcześniej, to nie będziesz walczyć z następnym zjawiskiem, z następną rzeczą. Nie będziesz wydzielać, że wtedy wiedziałaś więcej, a teraz wiesz mniej, albo odwrotnie. Po prostu świadkujesz i temu poczuciu, i temu wydawaniu się, bo nam się cały czas tylko wydaje. I temu wydawaniu się. Dzisiaj mi się wydaje to, a za chwilę będzie mi się wydawało coś innego. Jestem i tu, i tu. Więc nie idę za tym wyłonieniem się jednej teorii czy jednej prawdy, tylko wiem wewnętrznie, że wszystko jest po prostu relatywnym, chwilowym zjawiskiem. I nie warunkuję się do tego, że dopiero jutro będzie dobrze. Tak jak trzeba. Dopiero jak pozbędę się tego czy tamtego, to będzie dobrze. Nie, radykalnie wam to nie sprzyja, radykalnie nam to nie sprzyja. To jest warunek, który się nam samo nakłada w naszych głowach. Samo nakłada nam się w naszych głowach i jesteśmy niewolnikiem tego mechanizmu. Co jest nie tak z tą chwilą? Co jest nie tak z tym momentem? Powiedzcie mi, co jest nie tak? Dajcie mi jakiś argument, że coś jest tutaj nie tak.